Witam widzowie na kanale Pigon Poland. Jesteśmy już u pana Mirosława, właściciela wspólnego gołębnika Warmia. I tutaj na wejściu, na wstępie witają nas puchary, jakie pan Mirosław zdobył. Tutaj jest taki duży, piękny, okazały puchar. Tutaj mamy drugi wicemistrz, 18 przodownik, trzeci przodownik, kategoria roczne, trzeci przodownik, szósty super przodownik, drugi wicemistrz, super mistrz. I za chwilę tutaj przejdziemy do rozmowy z panem Mirosławem. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli podobają ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Tutaj mamy medale edycji wspólnego gołębnika. Już pierwszy medal masz. Tu jest 7. edycja. Tutaj pan Mirek nam prezentuje medale. Dotarliśmy do wspólnego gołębnika Warmia. Jest z nami pan Mirek. Witam serdecznie. Który opowie troszeczkę tutaj o początkach, jak powstał wspólny gołębnik, skąd pomysł się zrodził, od którego roku funkcjonuje. Witam serdecznie na Bugie Warmia. Tutaj koledzy mnie dzisiaj odwiedzili z okolic Gdańska, niektórzy z Gdańska. Tu kolega Wojtek z samego Gdańska jesteś, czy? Z okolic. Z okolic, a. No i przy okazji namówili mnie na filmik. No to parę słów mogę powiedzieć. No te początki jak zawsze są ciężkie, trudne, ale pomysł się zrodził nawet sam z siebie, może nie tak bardzo, tylko kiedyś tam kolega z koleżanką przyjechali na kawkę i tam się podeśmieli ze mnie, że o, Mirek stawia wspólny gołębnik, nie? No i mi to nie dało tak spokoju. No i tak z konsultacją z tym kolegą Mateuszem doszliśmy do wniosku, że zaczynamy. No i tak zaczęliśmy w 18 roku, czy zacząłem sam. Później ten kolega tam wycofał się, można powiedzieć. No i tak, no wiadomo, było ciężko. No, w tym roku już jesteśmy 8. edycję. Kilka nawet sezonów było w miarę udane. Ostatni myślę, że bardzo dobry. Zmieniliśmy kierunek na północny wschód. To rzadkość, bo większość oddziałów i wspólnych gołębników latają z zachodu. Trochę się bałem, no ale myślę, że udany sezon, bo na 620 gołębi 280 sztuk wróciło z finału więcej tego zwykłego, a z ekstrafinału poszło 75 sztuk, a wróciło ponad 200, chyba 215, nie? Także i to był na 555 km z północnego wschodu, nie? Gołębie, część przyszła pierwszego dnia, tam 83 sztuki, a na drugi dzień reszta dobijała. Wiadomo, że jeszcze nawet i na trzeci, czwarty dzień przychodziły. Nie? Także myślę, że sezon 24 był udany. Te gołąbki się w miarę sprzedały. Jedne drożej, drugie taniej, no ale ogólnie nie jest tak źle. Myślę, że ja jako organizator i uczestnicy myślę, że są zadowoleni. Czyli kierunek mamy No Litwa, Łotwa. Litwa, Łotwa. I jak wyglądają sprawy z zapisaniem się tutaj do wspólnego gołębnika? No to jest zapisanie to oczywiście przez internet, jak to w tych czasach. No u mnie jest 5 gołębi plus 1 rezerwowy. Za 5 płacimy od sztuki, można dać jednego, można dać 5 plus 1, no to jest 450 zł od sztuki. Ten 6 w razie odleci, w razie zginie, do pierwszego lotu konkursowego jak zginie, to my go wymieniamy za darmo w gratisie. Jeżeli wytrzyma
drużyna będzie, no komplet 6 sztuk do pierwszego lotu konkursowego, to niestety, ale tego gołąbka trzeba opłacić, też 450 zł i on wtedy nie bierze udziału w drużynie, tylko leci, może finał wygrać, może zostać asem ten gołąbek. No i tak to z grubsza wygląda, nie? Że 5+1, drużyna płacimy 2250, wejść na WG Warmia i zarejestrować się, tam wszystko jest, podać nazwę drużyny i tak dalej. A jak tutaj wyglądają nagrody? No nagrody to wyglądają, my podajemy przy 1000, przy obsadzie 1000 gołębi, żeby było, nie? Jeżeli będzie przy 1000, to jest 30 000 wygrywa z finału, pierwszy gołąb, później drugi 20, 10, oczywiście tam stopniowo nagradzanych jest chyba 70 sztuk. Mamy drużynę, drużyna też chyba 30 000. Co tam jeszcze mamy? No as chyba 15 mi się wydaje, czy 20, teraz trudno mi tak z pamięci powiedzieć, bo przy 1000, a 1000 to miałem, no niecały, 920 sztuk, to miałem 3 lata temu, no to wtedy były, można powiedzieć, że te nagrody, co teraz o nich mówię, ale jeżeli jest tam 500 sztuk, to po prostu pomniejszamy o 50%, nie? Tyle, ile gołębi, to procentowo ponad 50% idzie na nagrody, 50% idzie na organizatora. To nie jest czysty zysk, to trzeba wykarmić typesy, finał zorganizować, paliwo i tak dalej. To są koszta i to nie tak, że 50/50, że to wszystko jest dla organizatora. Nie, tam za wiele nie zostaje. Na pewno coś zostanie, ale to nie takie wielkie pieniądze. Nie? Także no i tutaj mogę coś o tym gołębniku. To jest południowa część. Te gołąbki tutaj startują przez wojlery, jak robię obloty. Może pokażę. Także tutaj też one jak rano przychodzę, to już tylko czekają. Tędy startują. Jak je o swoje. Jak one już tam, bo normalnie jak przyjdą gołębie, to tutaj mam takie kosze i każdy segment ileś tam wygląda, obserwuję i dopiero jak one kilka razy wyjdą na zewnątrz, część tam fruwa, część nie i dopiero później jak już wiem, że one są wszystko oblatane, no to wyganiam je przez bojlery, nie? No i tak samo z lotów, one wchodzą normalnie górą. No i jest, myślę, że jest, bo wcześniej to tam było od podwórka, to trochę gorzej było, ale doszedłem do wniosku, że jednak na południe gołębniki i start i powrót jest wchodzenie, no jest dobrze. Część chwali, część narzeka, jak to ludzie, wszystkim nie można dogodzić, nie? Warunki są, myślę, że w miarę dobre. Także... A gołębnik na ile gołąbków jest przystosowany? No, tak miałem docelowo? z tymi rezerwowymi, jak mówię, w 2022 prawie 1200 sztuk było, nie? No bo to nie tylko ta część, bo tu jeszcze jest taka L-ka, też tam 30 metrów gołębnik. No i one, no i miejsca jest na, siedzeń mam na 1300 sztuk, nie? Także tu przepełnienia raczej nie było i nie będzie, bo w tym roku na to chwilę mam ponad chyba 400 sztuk z tymi rezerwowymi i jeszcze pewnie część kolegów się zapisze i jeżeli ktoś ma chęć, to serdecznie zapraszam spróbować. To nie są takie, tak co hodowcy mówią, może nie narzekają, że tu jednak są ciężkie tereny z Polski, nie? Bo ci, co dają na przykład koledzy z mojego okręgu czy z tych stron, to te gołębie są już przyzwyczajone do tych warunków, bo na przykład po drodze, jak one lecą z kierunku tam Suwałk, tam są 2 duże jeziora, największe w Polsce, Śniardwy, Mamry, a tych małych tam są 1000 tej wody, nie? I one muszą, a gołąb młody tak przez takie duże jezioro jednak boi się uderzyć, nie? Czy tam przelecieć, musi omijać to wszystko, nie? I to, no góry, lasy, no Jastrzębie to są wszędzie, nie? Sam pan tutaj, że tak powiem, dba o gołąbki, czy jest jakiś pomocnik? No tak karmienie, obloty to daję rady sam, a jak już tam na podloty, na treningi, no to mam tu kolegów i przyjeżdżają pomagać, łapać, jak
wkładanie mamy, a na loty już te konkursowe, no to już są komisje i to jest wszystko nagrywane, także widać to wszystko na filmikach, można wejść w archiwum, czy na stronie naszej, tam wszystko jest, czy koszowanie na loty konkursowe, czy wypuszczenie, tam wszystko jest transparentnie pokazane. Myślę, że no więcej nie można zrobić. No, ja szczerze tak przyznam się, że nie pracuję, ja tylko pracuję z gołębiami, nie? Już tam nie będę mówił o swoich chorobach i tam co niektórzy wiedzą. Także jestem 24 na dobę i praktycznie tylko latem w sezonie to tym się zajmuję, nie? Tylko gołębie. Swoich praktycznie mam trochę w rozpłodzie. Nie lotuję, kiedyś lotowałem, nawet z jakimiś tam sukcesami, większymi, mniejszymi. Jakieś tam doświadczenie też mam. Myślę, że nie jest źle. A ile lat gołębie już w pana życiu tutaj są? No, Ile lat wspólny towarzyszą? jest 8 rok, a no, w życiu to są od dzieciństwa, tylko tak zawodowo lotując w oddziale najpierw Olsztyn, później przeszedłem do Ostródy, bo trochę tam doszedłem do rozumu, bo jak należałem do Olsztyna, to miałem pierwszy gołębnik, a te gołębie miały korytarz, omijały moją albo z prawej, albo z lewej strony i tak z moich obserwacji zauważyłem, że one przeleciały i wracały od strony Olsztyna, z tamtej strony, nie? Ze wschodu. No i tak po iluś latach przemyśleń mówię, pójdę do Ostródy, jak mnie przyjmą. I w Ostródzie miałem ostatni gołębnik. To tak sobie wymyśliłem, że czy gołębie pójdą bokiem, czy przelecą, to i tak muszą wrócić. Najgorzej było, jak one szły z kierunku, to wiadomo, Ostróda, a te zwłaszcza krótkie loty, to tam siadały grupkami u hodowców, to na krótkich lotach było ciężko, nie? Że konkursy łapałem, ale dalsze. Ale czym dalej, tym było lepiej. Tam zrobiłem mistrza na dorosłe, mistrza na młode. Spełniłem się jako hodowca w oddziele, bo główny cel to jest mistrz Polski, ale ja tak daleko nie mierzyłem nigdy i myślę, że to też one mają dawać radość te gołębie, jakieś tam odskocznia od tej rzeczywistości, tej pracy, zabiegania. Człowiek powinien być, no uspokaja się, nie? Bo jakieś hobby powinno być, nie tylko gołębie, różne mają ludzie hobby i też można ryby łapać hobbystycznie, czy tam zawodowo nawet, nie?